Hej, jestem Maciej z firmy EONA, opowiadającym o Data Loss Prevention. Dzisiaj opowiem o Xenorchestrze, bo jak już mamy te nasze wirtualizacyjne serwery XCPNG i już mamy tam te swoje wirtualne maszyny, to warto byłoby tym jakoś zarządzić, bo to, że mamy 1, czy 2, czy 3 serwery wirtualizacyjne XCPNG nie oznacza, że możemy tym sprawnie zarządzać. I tu wkracza nam Xenorchestra. Co prawda już robiłem o niej materiał, ale sporo się zmieniło i mam pewien przykład, jak można to rozwiązać lepiej. Pokażę skrypt automatyzujący całość, zarówno instalację, jak i aktualizację. Prosto, łatwo i przyjemnie. Ale najpierw zapraszam na fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. Rozpocznijmy od krótkiej wizyty na stronie Xenorchestry, bo poza tym, że robią całkiem dobrą robotę i dodatkowo jest to udostępniane jako open source, regularnie wkraczają nowe funkcjonalności, regularnie jest to aktualizowane i poza tym, że można to używać jako darmową wersję, również jeżeli planujemy tego używać ewidentnie w sposób komercyjny, warto byłoby rozważyć zakup. Są dwa rodzaje licencji. Legacy polegająca na wykupie tylko Xenorchestry od 0 to dobra cena, tak? Starter za $910 za rok, to mamy licencję za samą Xenorchestrę. Ostatnio już jest dosyć mocno promowana wersja, która zawiera w sobie zarówno Xenorchestrę, jak i wsparcie również dla hostów XCPNG. Najprostsza wersja to jest $2000 za rok, obejmuje 3 hosty. Niestety te fajniejsze funkcjonalności zaczynają się dopiero w wersji Essential Plus. Te fajniejsze mam tutaj na myśli replikacja, backupy inkrementacyjne, smart backups, czy też backup z włączonym RAM-em. To są już funkcjonalności dosyć fajne, lecz jak wspomniałem, dostępne niestety tylko w tej droższej wersji, ale nie oszukujmy się, jeżeli planujemy robić coś naprawdę dużego na odpowiedniej jakości, to naprawdę myślę, że warto wspomóc programistów, płacąc za ich robotę, która jest całkiem dobra i naprawdę mamy z tego bardzo fajne funkcjonalności. Działa to naprawdę dobrze. Przejdźmy do GitHuba Ronnego Way. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Jeżeli nie, to przepraszam. Zrobił kawał dobrej roboty, przygotowując ten skrypt, który pozwoli nam w sposób automatyczny zainstalować Xenorchestra. Oczywiście warto go przejrzeć, wiedzieć, co się robi wewnątrz, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie, co się działo podczas instalacji. Natomiast jako początek, jako start, myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, żeby zacząć tą automatyzację. Jeżeli mowa o wymaganiach, to jeżeli chodzi na Xenorchestrę, mowa tutaj o 4 GB RAM-u i 1 GB danych na dysk. Mówi się też o 2 procesorach. Nie są to jakieś wielkie wymagania. Jeżeli chodzi o systemy operacyjne, na których ten skrypt automatycznie zainstaluje nam wszystko, co potrzebujemy, no to zakres jest dosyć duży. CentOSy, Debiany, Ubuntu, większość z tych współczesnych Linuxo-podobnych systemów. Instalacja nie będzie skomplikowana. Żeby zacząć instalację, zrobimy kod, kopiuj. Przejdziemy sobie do instalacji. Tutaj mam zainstalowanego Debiana 12. Dosyć podstawowa wersja, nic praktycznie w środku nie zainstalowane. Będziemy musieli mieć zainstalowaną obsługę Gita. Przed chwilą skopiowałem link ze strony GitHuba. Te linki będą w artykule. Także i linki, i komendy, które zaraz będę wykonywał, będą zawarte w artykule. Robimy git clone.
Wklejamy tutaj to, co przed chwilą skopiowaliśmy ze strony GitHuba i w tym momencie klonuje nam się repozytorium naszej Xenorkiestry. W zasadzie nie Xenorkiestry, tylko skryptu budującego Xenorkiestrę. To, co powinniśmy teraz zrobić, to będziemy musieli utworzyć katalog sudo mkdir optxo. Tutaj będą przetrzymywane część rzeczy przez Xenorkiestrę i w zasadzie wszystko, co pozostaje nam zrobić, a nie wszystko, idziemy do katalogu, który nam się tutaj utworzył, sklonował i w zasadzie wszystko, co pozostaje nam zrobić, to sudo xo install. Naciskamy Enter i co się tutaj wydarzyło? Wypisał nam, że mamy Debiana 12, że basedir to jest optxo, że user to root, że port 80 i bez HTTPS. Na chwilę obecną zrobimy exit. Gdybyśmy chcieli zrobić coś bardziej skomplikowanego, możemy przejść do pliku konfiguracyjnego install config i jeżeli byśmy chcieli na przykład zmienić port na HTTPS, to zmieniamy tutaj port i dodatkowo będziemy musieli wygenerować bądź wstawić jakiś certyfikat. Plugins, ale to dobry pomysł, żeby tutaj nam się wszystkie pluginy wgrały. Tu, jeżeli wybierzemy HTTPS z SSL-em, no to musimy wygenerować certyfikat i wstawić go. I tutaj mamy ścieżkę do tego certyfikatu, gdzie musimy go wsadzić, żeby to działało poprawnie. Cała reszta powinna domyślnie działać dosyć dobrze. Jest możliwość automatycznej generacji certyfikatu przez Let's Encrypta, ale wystawianie na świat Xenorkiestry, najdelikatniej rzecz biorąc, nie jest dobrym pomysłem i zdecydowanie nie jestem fanem tego rozwiązania. Cała reszta rzeczy będzie niezmieniona. Read option override. Tak czy inaczej nic nie chcemy zapisywać, w związku z czym po prostu wychodzimy. Wracamy do instalacji. Jak już mamy wszystko, co chcieliśmy mieć, wszystko mamy skonfigurowane, klikamy nic więcej, nic mniej niż install. Poza tym, że Git jest tutaj, no, on doinstaluje teraz wszystkie bardzo potrzebne mu pakiety do obsługi Xenorkiestry. Tak naprawdę to w zależności od tego, jak szybki jest system, potrwa trochę. To jest dłuższa chwila. On musi poinstalować pakiety, musi zainstalować Yarna, troszeczkę ma roboty, w związku z czym chwilę to potrwa. Tak, tu dosyć znacząca sugestia. Weź kubek kawy i się połóż, poczekaj. Tak, zdecydowanie trwa to dłuższą chwilę. No i po dłuższej chwili mamy zainstalowaną Xenorkiestrę automatycznie. No i mamy informację, że musimy przejść na port 8080, netadmin.net, hasło admin. Sprawdźmy to. No tu HTTPS, więc nie. Jest admin.net, hasło admin. Gotowe. Mamy czyściutką, piękniutką Xenorkiestrę. Natomiast jeżeli chcieliście zmigrować ze starszej wersji, to jest też taka opcja settings config. Możemy spróbować zaimportować już tak. Zróbmy w ten sposób. Ja tutaj mam przygotowany backup starszej wersji. Robimy import. Hasło, niepotrzebne hasło, ponieważ hasła nie nadawałem przy tworzeniu kopii. I zostaliśmy wylogowani.
Ponieważ musiał wgrać inne ustawienia. I zobaczcie, co tutaj się teraz wydarzyło. To była czyściutka Xenorchestra, ale w związku z tym, że wgrałem konfigurację z wersji, którą wcześniej skonfigurowałem, mamy już zainstalowany ten konkretny host. To jest akurat ten host, na którym jest ta testowa wersja Xenorchestry. On został skonfigurowany przez przywrócenie backupu. Mamy tą maszynkę i mamy też informację, co się działo. Zostały te dane ściągnięte z XCPNG. I tutaj mamy cały proces instalacji. Trochę to trwało. Cały proces instalacji Xenorchestry. Rozwiązanie jest bardzo proste, bardzo ciekawe i w tym momencie, w związku z tym, że zbudowaliśmy ze źródeł, mamy dostęp do wszystkich funkcjonalności, do wszystkich funkcji backupów. Także polecam stosować, działać, bawić się. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!